pierwsze takie pytanie, tak, jak by się to tradowało, jak jest tak, nie? Czy jest czytelnie, czy nie jest czytelnie? No takie retoryczne pytanie bez tego, to tylko tak zrobione akurat, żeby ten wskaźnik zrobiłem dla siebie po to, żeby mieć bardziej czytelnie, czy już jest czas na to, żeby po prostu zmieniać kierunek, czy nie zmieniać. Są sytuacje takie, wczoraj mieliśmy właśnie na DAX-ie. Tutaj, tak, ja tutaj sele grałem, część osób grała tutaj już baje, no i zastanawialiśmy się, tak, czy jest bajowo, selowo i tak dalej. No dla mnie jest oczywiście zawsze sprzedażowo od paru dni, od momentu, kiedy mówiłem, że się zaczęła daily spadkowa, mamy 4. dzień tego, więc to było proste, czytelne i tutaj nie ma co zgadywać. Też o tej sytuacji to opowiadałem, ale to nie chodzi o analizę w tym momencie, tylko o samą jakby. No i teraz co zróbmy tu, tak? Tutaj na przykład na daily. W tym momencie na daily, tak mamy bez wskaźnika. No i teraz czy są spadki, czy są wzrosty, czy czekamy na up do góry, czy tutaj gdzieś ktoś próbowałby zagrywać longi już, czy gdzieś tam na jakichś tych, tak? Wskaźnik miał mi dać prostą odpowiedź, jaki kierunek mogę szukać, tak? Czyli zakładając, że to jest jakikolwiek time frame i pojawia mi się wskaźnik, to pojawiają się kolory i sygnały. Kolory są chyba czytelne, to jest po prostu rynek wzrostowy, czy świeczka wzrostowa, świeczka bullish, czy świeczka w korekcie wzrostowej. Jak mam świeczkę niebieską, to wiem, że to jest świeczka wzrostowa. Nieważne, jak ona się narysuje, jest świeczka wzrostowa. Jeżeli ma kolor niebieski, oczywiście są momenty, kiedy oceniam ją inaczej, czyli nie zawsze, kiedy mam niebieską świeczkę, to od razu zagrywam longi. Nie o to chodzi. Natomiast ona mi mówi o wymowie, w tym momencie wymowie rynku niebieski to mamy longi, byczy rynek, czerwony to jest rynek sprzedażowy. I teraz wystarczy popatrzeć na dwie sytuacje. Tutaj sytuacja i tutaj sytuacja, tak? Czy gdziekolwiek tutaj. Wyłączając wskaźnik, powiedz, to już jest sprzedaż, czy to już jest sprzedaż? Kiedy się przyłączać do rynku, tak? Kiedy się przyłączać do rynku? I po to powstał wskaźnik dla mnie, żeby właśnie to łatwiej ocenić. Kiedy mam włączony, oczywiście nie twierdzę, że to jest sprzedaży, może nie być, będzie, może być i była na pewno, sprzedaż jest i kupno w każdej sekundzie rynku. Natomiast kiedy już widzę czytelnie, że mam świeczkę czerwoną, przede wszystkim czerwona świeczka i pojawiają się sygnały, to już jest bardzo mocne. Tutaj nigdzie sygnałów na dół sprzedażowych nie widziałem, więc dlatego tutaj rynek był cały czas wzrostowy na DAX-ie. Natomiast po pierwszej świeczce czerwonej, jeszcze dodatkowo z sygnałami, rynek mówi, lecimy. Do kiedy? No do wtedy, aż mi się narysuje niebieska świeczka, proste. Jest sytuacja, kiedy mogę zagrywać jeszcze, jak jest świeczka na przykład czerwona, ale musi być spełniony warunek. Tak w moim podejściu. Polecam nauczyć się formacji świecowych, jednoświecowych, dwuświecowych czy trzyświecowych. Tak, w tym momencie mamy bardzo ładną formację. To też była bardzo ładna formacja. Tu mamy w drugą stronę bardzo ładną formację. Te formacje występują praktycznie co jedną, dwie świeczki, także to prawdę mówiąc samo takie patrzenie nic nie daje, natomiast jest w kontekście jeszcze z narzędziami, za wskaźnikiem może dać dużo do po prostu do myślenia i dużą przewagę jakby na rynku. My sygnały, tak? Tutaj najprostszym sygnałem jest pierwsza kropka, tak? W tym momencie tutaj mamy niebieską kropkę. Ona się oczywiście pojawia w tym momencie tylko na niebieskim rynku, chociaż rzucimy sobie na niższe timeframe'y, czyli świeczka niebieska, kropka niebieska mówią, że rynek w tym momencie dla mnie, tak, jako twórcy tego narzędzia, wracamy. Możliwe, że zawracamy lub kontynuujemy. Czyli jeżeli miałem tutaj na dole sygnał, mocniejszy sygnał i pojawia mi się sygnał sprzedażowy, no to mówię, to lecimy dalej na dół, ok, można próbować tutaj zagrywać dół, czemu nie?
Natomiast kiedy mi się pojawia już następna świeczka, to jest sygnał, że kontynuujemy ten sygnał, tak? Kontynuujemy ten sygnał i tutaj od razu powiem to właśnie, czy można, kiedy można, tak? Bo tutaj daily się skończyła. Natomiast gdybyśmy zagrywali, ktoś mógłby już zagrywać w ciągu całego dnia, tak? Bo to jest daily, longi, można, w swoim podejściu zagrywam wtedy, kiedy zostanie po prostu wybity sygnał, tak? Czy świeczka, czy sam sygnał, bo tutaj też te sygnały się rysują w zależności jak się ustawi, natomiast jeżeli jest domyślnie, to ja sobie ustawiam, że jeżeli zostaje wybity sygnał już, tak? To też się zmienia wtedy na tym MTF-ie, to już szukam wtedy longów w takiej sytuacji, tak? Mogę szukać longów, mam usprawiedliwienie w swojej strategii, że mogę szukać longów, tak? W takiej sytuacji, czyli kiedy jest wybity sygnał, to patrzę na to jako potencjalną zmianę kierunku lub kontynuację. W kontekście tego jest ta kontynuacja, czyli mieliśmy sygnał jakby startowy, jakiś sygnał powrotu lub korekcyjny, nie wiemy tego, natomiast kiedy mamy wybitą świeczkę i narysowała się, tak, zakończyła się już kropka, niezależnie od time frame'u, to ta kropka w takim sytuacji oznacza dla mnie, że to jest sygnał kontynuacyjny tego sygnału, tej zawrotki. Tak samo w tym miejscu, jeżeli tu miałem trend wzrostowy, jest sygnał w drugą stronę, szukam sprzedaży, rysuje się ten sygnał, możliwe, że to jest korekta, może odwrócenie, może kontynuacja tego ruchu, to trzeba zobaczyć z wyższej skali. Natomiast kiedy mam wyjście do góry, mówię korekta lub zmiana trendu może być, natomiast kiedy rysuje się ten sygnał już w tym momencie, tak, to gdyby była nawet jedna kropka, tylko bez strzałki, to jest to kontynuacja tego, co jest tutaj. Kiedy pierwszy sygnał, to jest super, bo niektórzy mówią, już spóźnię się, już nie zarobię i tak dalej. Kiedy mamy pierwszy sygnał zawrotki, tak, pierwszy sygnał zawrotki, tak samo tutaj, czy tutaj, tak, kiedy mam pierwszy sygnał zawrotki. Zawrotka dla mnie jest wtedy, kiedy mamy kropkę i przynajmniej strzałkę, tak? Jeżeli by się pojawiły dwie kropki i strzałka, to jest bardzo mocny sygnał. Natomiast kropka i strzałka, że to jest bardzo mocny sygnał. Jeżeli to jest daily świeczka, to na drugi dzień nawet nie patrzę na to, żeby szukać jakichś longów. I tutaj mamy sytuację też taką, czyli ten sygnał jest mocniejszy, tak? Kropka, ładna świeczka, kropka i strzałka to jest mocniejszy sygnał. Najmocniejszy to jest dwie kropki i strzałki. One się pojawiają na mniejszych time frame'ach, natomiast też polecam Wam zwracać uwagę na to, jak świeczka wygląda, tak? Oto tak jak mówiłem, formacje świecowe mamy. Tutaj to jest taki typowy silent tsunami, czyli mamy bardzo mocne odwrócenie, bardzo mocne, są jeszcze mocniejsze. Jest sygnał, na przykład się nam zamyka tak jak tutaj, to pokazuje rynek, że jest grubo, tak? Że jest grubo, tak samo tutaj było mocno i grubo. I również patrzę rynku w tą stronę, tak? Ponieważ rynek jest ustawiony w tą stronę. Czerwona kropka, czerwona strzałka występująca zaraz po niebieskiej, jest to zawrócenie rynku, odwrócenie rynku w tej skali, tak? Głębsza korekta, czy całkowite zawrócenie rynku. Ta i strzałka czerwona oznacza, że to jest kontynuacja w takiej sytuacji, tak? Kontynuacja rynku. Ta świeczka wtedy jest troszkę słabsza, natomiast jest cały czas kontynuacja rynku. Jedna rzecz taka fajna, w momencie wybijamy tak, jeżeli mieliśmy wcześniej sygnał, to dotyczy się każdego time frame'u i mamy wybicie go, tak, wybicie tego sygnału na niższych time frame'ach będzie tak samo jak tutaj, tak, był sygnał i został wybity, to od tej pory, nawet gdyby to były jeszcze niebieskie świeczki, to od tej pory mogę w swojej strategii, tak, w swojej, patrzeć już sprzedaży. I niebieska strzałka to jest typowy sygnał kontynuacji rynku. I że jest rynek mocny, tak? Tutaj wyszliśmy ponad ten sygnał. Narysował się sygnał kontynuacji. Jakaś konsolka, nie konsolka, outside bar, nie wiadomo co się będzie działo. Natomiast dla mnie na każdym time frame'ie, jeżeli pojawia się świeczka niebieska z białą kropką i niebieską strzałką, w tym momencie wygląda to jako mocny rynek, który dalej będzie kontynuował ruch. I tak samo tutaj, poszliśmy do góry, tu się na chwilę zatrzymaliśmy, coś się działo. Kolor niebieski mówi, że dalej są baje. I kiedy się rysuje następna świeczka, znowu
z białym kolorem, niebieska strzałka oznacza, że mamy kontynuację. Taka wymowa to jest bardzo mocna, tak? Tu macie, widzicie, niebieską, natomiast czerwona już jest wymową bardzo mocną, ze strzałką. I kiedy się rysuje następna, to szukam naprawdę na dół ruchu. Tym bardziej, że wcześniej mieliśmy fajny ruch. Ładnie rynek szedł z sygnałami, tak? Te sygnały wam się rysowały coraz niżej. To jest też bardzo ważna sprawa. I właśnie kiedy przestać szukać sprzedaży przy takim układzie, kiedy się pojawi następna świeczka, która w drugą stronę ci robi, tak? Tak, ta niebieska zabiła ten system spadkowy. Mieliśmy kilka ładnych dni do zarobku, więc to trzeba było wykorzystać. No i w tym momencie, kiedy pojawia się w drugą stronę, rewersal tak zwany, według mojego tu założenia, już bym raczej przestał szukać do sprzedaży, kiedy będę miał background, czyli będę miał świeczkę, która pokazuje, że ten sygnał jest potencjał, tak? Nie jest powiedziane, że na pewno, ale jest potencjał, że będzie spadek. O, tutaj jest fajny układ, czyli mamy bardzo mocne wejście do góry, ładno idziemy, longi, kontynuacja i mamy, widzicie, zejście na dół, tak? Zejście na dół, zamknięcie poniżej tej świeczki. Mamy sygnał, ale sygnał jest słabszy od tego, więc oczywiście dla mnie to jest nadal spadkowy sygnał, ten czerwona kropka, tylko ja go traktuję jako słabszy trochę. Troszkę słabszy sygnał i od H1 mamy kolor czerwony, kropka czerwona, strzałka, niebieska świeczka, niebieska kropka, niebieska strzałka. To są najmocniejsze sygnały na tych wyższych timeframe'ach i później pośrednie, czyli kontynuacja buyów i żółta, czerwona strzałka, kontynuacja sprzedaży. Właśnie sobie na to, że kiedy się rysuje pierwsza odwrócona, patrzcie się, tutaj macie świeczkę, która odwróciła rynek, tak? Natomiast jest kropka tylko ze świeczką, to dla mnie to jest korekta. Dlaczego? Ponieważ wcześniej miałem mocniejszą świeczkę. Jakieś świeczki, coś tam zagrywać można. Rysuje się czerwona świeczka z kropką, tylko bez strzałki. To praktycznie nie powinienem według swoich założeń patrzeć na to jako sygnał odwrócenia rynku. Mało tego, czekam, kiedy rynek wraca i od razu po powrocie grubo jedziemy do góry i pozycję tutaj warto szukać w takiej sytuacji według tego narzędzia. Te sygnały są wszystkie. O, tutaj jest fajnie pokazane, właśnie popatrzcie. O, super, tak? Super. O, tutaj też wam wyjaśnię. Czyli rynek sobie spadał, pojawił się sygnał, idziemy do góry, pojawia się sygnał, mocny sygnał sprzedażowy, no jest to właśnie na połączeniu doby, więc tutaj też trzeba brać to pod uwagę, ale oczywiście w kontekście tego szukałbym sprzedaży, dopóki będzie to na dół. Natomiast kiedy pojawia mi się pierwsza świeczka, która zabija ten sygnał, tak trochę słabo, ale jest zabity, bo to jest tylko kontynuacja jakby tego w tym momencie, ale jest trochę słabe, bo lepiej było białe czy niebieskie, natomiast jest to słabe, ale kiedy się pojawia następna, znaczy aha, rynek idzie jednak fajnie, ok. I tutaj mamy też fajną outside bar podwójny, widzę, fajnie to się narysowało i mamy taką sytuację, że mamy, to też patrzcie sobie na taką rzecz, że kiedy wam się sygnały rysują coraz wyżej, właśnie tutaj zaraz będzie i na Bitcoinie wczoraj było, coraz wyżej to jest rynek silny, idziemy do góry. I tu macie taką sytuację wyżej, wyżej, wyżej. Tu wam się sygnał narysował niżej. Oczywiście patrzcie też na formację. Natomiast to jest też dla mnie już pierwszy sygnał, że rynek słabnie, nie wygląda za bardzo mocno. I dlatego w takiej sytuacji oceniam, czy grać baję. Patrzę na wcześniej, co się działo, czy to ma sens dalej jechać. No ale widzimy, że rynek znowu zrobił to samo, tak? Zrobił to samo, ale jest wysoko, jest taki, no widać popytowy. Wybieramy jakby w głupim miejscu, bo wybrania powinny być tutaj. Wybrania, lecimy do góry. To też czasami fajną rzecz oznacza, ale to będę, takie rzeczy będę wam mówił podczas spotkań z membersami, podczas live'ów z membersami. Na dół niby jest jakiś ten, chociaż to jest słabo, dość słabo. Najlepsza zawrotka jest, kiedy, tak jak tutaj macie, wyjście i ten rynek zamyka tutaj. Gdyby tu była ta świeczka tutaj, zamknęła pierwszą od szczytu, no to jest super, tak? W tym momencie to można oczywiście, ja bym mógł szukać według strategii swojej tutaj kontynuacji sprzedaży,
Natomiast kiedy widzę, że zawraca rynek, to już nie szukam na siłę na dół, tylko już się przełączam z powrotem do góry, tym bardziej, że widzę, że sygnały idą do góry, nie? W tym momencie. I to jest ważne, że ta świeczka też nie wybija sygnału, tak? Jakby pierwszego, tak samo tutaj, ta świeczka nie wybija sygnału. To by było najlepiej, gdyby wybijała. To jest też rewersal, jeżeli pomiędzy nimi są świeczki, to też jest rewersal. O, tutaj mamy taki przykład, tylko to słaby. Gdyby była strzałka, to było mocniej, czyli no też nie, bo to jest, no dobra, może być. Czyli jest sygnał, świeczka spadkowa, ta wybija ją. Gdyby była strzałka, to jest mocny sygnał rewersala, taki czteroświeczkowy, kontynuacji do góry. No i tutaj właśnie, tak, bo często się traderzy gubią, rynek rysuje różne świeczki i nie wie, będą zawracać, już nie zawracają, tutaj już by pewnie po tej spadającej gwieździe już by zawracali. Dlatego ten wskaźnik powstał, że on mi koloruje, dopóki się nie zmieni, naprawdę coś się nie zmieni, koloruje na niebiesko i patrząc po sygnałach jedziemy do góry, tak? Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 sygnałów do góry. Dopiero w tym miejscu tak naprawdę po narysowaniu tej trzeba było się zastanowić, czy koniec i odwracamy się, czy koniec czekamy na korektę i lecimy do góry dalej, nie? W takiej sytuacji. No też czasami macie taką sytuację jak tutaj, o, tu jest sytuacja taka, macie sygnał, no niestety taka jest prawda i za chwilę znowu sygnał, tak? Takie rzeczy się zdarzają, bo to jest rynek i nie ma narzędzia 100%, tak? To narzędzie daje wam bardzo dużą przewagę, natomiast to nie jest nieomylna rzecz. Czasami może rysować głupie rzeczy i trzeba sobie wtedy albo odpuścić na chwilę, albo wesprzeć się właśnie na przykład wyższym timeframe'em, to jest najlepsze wyjście, albo schodzisz na takim badziewiu, schodzisz niżej i zagrywasz sobie po prostu scalping, nie? To jest też dobre rozwiązanie w kontekście tego, jak to się układa tutaj. Na DAX-ie na M5, tak, na M5, wyłączony wskaźnik, tak byśmy tradowali, no i teraz kwestia tego, żebyśmy się zastanawiali przy takim spadku, tak, wiele osób się zastanawiało, na przykład tu już dużo widzę ludzi, że po tym już by tutaj w baje byli, tak, już widzieliby nowy szczyt po takiej formacji, tu już, o kurde, jedziemy grubo do góry. Wskaźnik po to zrobiłem, żeby on mi czytelnie pokazał, póki to się nie zmieni, to po prostu nie ma szukania w drugą stronę, tak, tylko trzeba stosować, bo samo to, że on się tak narysuje, to nie znaczy, że tak jest. Według sygnału w czasie, kiedy rynek chodzi, tak, ale tutaj nawet, popatrzcie się, rynek jest dość płaski, ale po sygnałach, tak, po sygnałach widać, że lecimy, jest do góry, tak? I tutaj mamy sygnał, którego nie było na tym wcześniejszym timeframe'ie. Mamy sygnał niebieska świeczka i czerwona kropka i strzałka. I to oznacza, że mamy albo początek głębszej korekty, albo może być początek zawrócenia rynku, tylko ta zawrotka po prostu jest delikatniejsza, ponieważ mocniejsza zawrotka rynku jest na mocnym, tutaj może znajdę to gdzieś, jak wyjście do góry, nowe szczyty i zabicie tego, tak? Świadczy o tym, że jest to mocne. Nie ma, że rysują się tak, jak tutaj macie, widzicie, tu macie zejście, jest czerwono, tu macie zejście, jest niebiesko, tak? Czyli ten rynek nie jest tak silny, żeby tutaj po prostu mówić, że lecimy na dół, natomiast ten sygnał właśnie, który jest, no to może tu zostaje, bo to jest dobry case, czyli po takim czymś ewidentnie mam sygnał, że mogę sprzedawać, tak? Według swojej strategii, patrzę na wyższy timeframe też, natomiast po takim sygnale czerwona kropka i strzałka na niebieskiej mówi mi prawdopodobnie tylko korekta i polecimy do góry. Natomiast jeżeli wyższa rama, na przykład to mamy M5, tak, ale godzinówki, na przykład czwórki mówią wam, że rynek jest spadkowy, to nie traktuję tego wtedy jako korekty, niebieska świeczka i czerwona kropka i czerwona strzałka, tylko jeżeli mam tak jak tutaj na MTF-ie spadkowo bardzo, to mogę traktować wtedy jako już odwrócenie rynku w tej, tak, daje mi to potencjał kontynuacji spadków, tak samo tutaj. Jeżeli nawet mi się narysuje, tu mamy sygnał wyżej, tak? Wyżej od tego, tutaj oczywiście były zagrania. Jeżeli mamy sygnał tutaj wyżej od tego, ale mamy niebieską świeczkę, czerwona kropka i strzałka, to jest to korekta, jeżeli rynek jest wzrostowy z wyższej ramy. Natomiast
jeżeli mam rynek wcześniej spadkowy mocno, to mogę traktować jako sygnał do zajęcia pozycji i szukania długiego zarobku w takiej sytuacji. I tak samo w drugą stronę mamy czerwoną świeczkę, niebieska strzałka, kropka niebieska, czy tutaj to samo, to traktuję to jako korektę i czekam na sygnał sprzedaży. Jeżeli time frame wyższy, czy struktura nawet na tym time frame'ie mówi, że to ma sens, tak? Jeżeli wcześniej były wzrosty, to się rysuje, czy to tutaj, ok, mogę szukać longów, tak, w takiej sytuacji. Jeżeli rynek jest spadkowy, mega spadkowy, to czekam, aż rynek wróci w drugą stronę, nawet jeżeli zmieni mi kolor na niebieski, a dalej jest spadkowy z wyższej ramy, to po prostu czekam nawet na te tylko korekcyjne sygnały, bo to może być fajny moment na to, żeby się przyłączyć w bardzo początkowej fazie rynku. To jest właśnie to, że daje wam przewagę, że nie przyłączacie się dopiero tu, tylko już można przyłączyć się tu, ale to przyłączasz się do rynku, który leci na dół lub leci do góry. Na tej zasadzie. Też mamy takie, pojawiają się nam czasami sygnały na zasadzie czerwona strzałka, kropka żółta i czerwona. To jest taki sygnał też kontynuacji trendu. Natomiast jeżeli pojawi się po niej świeczka mocna, tak jak w tym momencie, mocna, najlepiej byłaby się pojawiała bardzo mocna świeczka, to znaczy, że w tym miejscu jest potencjalne odwrócenie rynku już w tym momencie. Nie najmocniejsze, ale jest potencjalne odwrócenie rynku. Tutaj mamy najlepszy układ kontynuacji, czyli kiedy mamy świeczkę niebieską, ładną świeczkę, która ładnie się narysowała, dwie kropki, strzałka, to jest super miejsce do zajęcia pozycji i robiąc testy, jeżeli to ładnie wygląda jako formacja w fajnym miejscu, to jest potencjał, że przynajmniej 1 do 1 jest wzięte. Jeżeli jeszcze do szczytu jest dość dużo, tutaj pierwszego, ostatniego szczytu, to tutaj jest potencjał właśnie przynajmniej raz tego. Dacją od razu przypominam, podkreślam, to są sygnały jakby edukacyjne, czyli że ktoś się uczy zagrywać, ma problem z zagrywaniem, to może sobie ustalić, że po takim sygnale próbuje się przyłączyć do rynku, ustawić sobie właściwego stop lossa. Tak, bardzo ważne to jest też układ, tak jak tu mamy układ sygnałów, czyli mamy podrząd, tak, sygnały te najmocniejsze, dwie kropki strzałka się układają po kolei, no to jest dość mocny sygnał, że ten rynek będzie fajnie leciał. Jeszcze wam tylko jedno powiem, że tutaj akurat pewnie nie będzie takiego case'u, a może by był. Tutaj był taki sygnał, taki sam jak tu, tak? Załóżmy, że był. To teraz, jeżeli się rysuje niżej od poprzedniego mocnego sygnału i świeczka ta zamyka się niżej od poprzedniej, to jeszcze jest jeszcze bardziej wzmocniony sygnał. Tak samo tutaj, bo tutaj tego akurat nie było. Tak? Tutaj mamy, świeczka się tutaj zamyka, natomiast sygnał jest niżej, tak, jest niżej, natomiast świeczka jest zamknięta wyżej od tej, więc to nie jest tak mocny układ do tego, żeby na sprzedaż. Chociaż po tym, co tutaj widać, było wiadomo, że pójdę na dół. Jak tutaj macie, tak, bo tutaj ktoś powie, czy można sprzedawać, czy nie. Jeżeli ktoś gra tylko na tym time frame'ie, tak, na piątce patrzy, nie patrzy wyżej, w ogóle nie interesuje go, tylko skalpuje na tym, to kiedy mogę na przykład cele zagrać w takiej sytuacji? No kiedy mi się narysuje pierwsza świeczka z jakimkolwiek sygnałem w drugą stronę i ta świeczka wygląda ok, tak? To jest miejsce na to. To jest super miejsce i to jest też dobre miejsce. Nawet pomimo tego wyjazdu, pierwszej takiej można spróbować sobie fajnie zagrać, ponieważ mamy bardzo mocną reakcję tutaj i jest potencjał, tak jak mówię, jest potencjał zagrania przynajmniej 1 do 1 tego sygnału, który to by się, jeżeli by się narysował, to by było do zagrania, tak? W takiej sytuacji. No, ten sygnał jest dużo lepszy, bo z formacji świecowych wynika. Ten sygnał jest też bardzo dobry, natomiast to tutaj jest delikatnie troszkę słabe, nie? Ma pytań o bardzo ładne kąty, tak? Sygnał, po takim sygnale, tak jak macie, tu jest bardzo dobry sygnał. To jest jeden z najlepszych sygnałów. Wbija nowe dno. Sygnałem teraz każde podejście to jest po prostu, mówię o skalpu. Będzie daily, to tak samo, tak? Tylko będzie to trwało dłużej. Ten, no to jest proste, tak? Macie kolory niebieski i czerwony, czyli czerwony czysty znaczy, że jest spadkowo.
Jeżeli jest w ramce w tym momencie na zielono, to znaczy, że tutaj się potencjalnie może zmieniać, tak? Jeżeli mamy w ten sposób. No, teraz na minutówce, widzicie, narysowała wam się kropka przy sygnale, jest niebiesko, przejdziemy sobie, że zanim jest. Jeżeli się rysuje kropka i też się pojawia chyba wtedy dźwiękowy sygnał, trzeba było sprawdzić, to znaczy, że poprzednia świeczka, która się zamknęła, ma sygnał. Jak samo tu, jeżeli się rysuje H4 i ma kropkę, to przełączymy, to znaczy, że ta poprzednia miała sygnał. Więc po tym widzicie też, możecie sobie ustawić kilka timeframe'ów i widzieć, który po prostu jest sens zagrywać, tak, w tym momencie. Różne timeframe'y, DAX, złoto i Nasdaq i tutaj jakieś coś tam, US30. I teraz tylko patrząc sobie tak, masz tak i patrzysz sobie po tych kropkach, to jest dość mało ich, ale patrzysz sobie po tych kropkach, oczywiście minutówki to jest bez przesady, ale patrzysz, Nasdaq, godzinówka poprzednia miała sygnał i dokładnie. I teraz wchodzisz na to, otwierasz sobie i patrzysz, spóźniłem się, tak? Bo to jest spóźnienie. Po pierwszym sygnale tu już powinno się szukać sprzedaży, tak? Zagrania po takim czymś. Czyli jeżeli była wcześniej sygnał, już był godzinę wcześniej, to jest do grania. Natomiast w tym momencie, czy mamy zawrotkę jakoś do góry, bo na przykład H4 i tam daily, weekly były niebieskie, no nie. Ponieważ mamy sygnały bardzo mocno sprzedażowe. Tutaj trzeba sobie po prostu tutaj wejść na niższy time frame i szukać struktury miejsc według swojej tej strategii, kto na co zagrywa sobie. Natomiast wskaźnik to narzędzie ma być uzupełnieniem tego, co robicie na wykresie i ma wam potwierdzać lub negować to, co chcecie zrobić. I mówisz, OK, jest super. I teraz wchodzisz sobie na piątkę czy na jakiś inny i szukasz sobie wejścia lub zostawiasz tam. Jeżeli ci się na przykład w tym momencie na piątce lub na minutówce narysuje sygnał, no to wtedy sobie przełączasz tam i będziesz wiedział, że to jest świeczka, zamknęła się świeczka z sygnałem. Wtedy na godzinówce można szukać wejścia z sygnałami, tak, na mniejszych timeframe'ach. To jest bardzo proste podejście i bardzo fajne, skuteczne i trzeba przełączać się co 5 sekund. I teraz sobie tutaj tak, czyli to wiecie, kolory czerwony czy jest możliwa potencjalna zawrotka. Tutaj widzicie na 15, to co wam mówiłem. Kiedy wystąpił sygnał, tak, czekasz, jest sygnał, wchodzisz. To też by było wejście, kwestia gdzie stop loss by był w tym momencie, tak, albo był wybity, u mnie by był wybity. I czekasz ponownie. Tutaj nie wchodzę, jest zawrotka, jest sygnał wejście, sygnał wejście. I tak mówiłem, że po sygnale przynajmniej 1 do 1 po sygnale jest do zgarnięcia. Teraz mamy na przykład sygnał tutaj, tak? Jest mocny sygnał, już tutaj widzę 15 000 osób jest w longach, bardzo dobrze. Ktoś musi te pieniądze oddać, żebym ja zarobił. I czekamy po prostu na to, żeby czy na minutówce tutaj, czy na piątce, no piątkę mam otwartą, czekam na zawrotkę. Otwieram sobie wyższą timeframe, patrzę jak to wygląda. No i mówię OK, mamy dalej spadkowo, chociaż ten układ nie jest za bardzo ładnie, za fajny, ale mamy cały czas spadkowo. H4 bardzo ładnie, kontynuacja praktycznie do tego miejsca wybicia mamy cały czas potencjał, żeby to sprzedawać. Chciałem tutaj na minutówkach, tak, pokazać ten. Tutaj mamy, ustawię więcej sygnałów. Jak mamy na czerwono tutaj te frame'y, to znaczy są wyłączone, czyli wszystkie sygnały są brane pod uwagę, potencjalne, tak? Potencjalne setupy są brane pod uwagę, czyli na przykład ja bym tego nie zagrywał, tak? Ale jest wzięty, bo sygnał wystąpił. Natomiast ty musisz sobie ocenić, czy to jest według twojego patrzenia na rynek, czy to ma sens. I jeżeli jest wyłączone wszystko, to pokazuje wszystkie, które wystąpiły, tak? To jest okienko, wam wyskakuje z komunikatem, tak? Z sygnału. Tu mamy dźwiękowe sygnały, które się pojawiają już powiem wam szczerze, że nie pamiętam, bo ja mam też wyłączone te dźwiękowe, ale po sygnałach, tak? Po zmianie kierunku pojawia się jeden, po pojedynczej kropce i sygnale pojawia się drugi sygnał i ostatni pojawia się po najmocniejszym sygnale.
Tutaj można sobie dodatkowo ustawić, ile tych sygnałów ma się pokazywać na wykresie. Czy chcesz, żeby tylko ostatni był, który jest, reszta znika. Masz tu wtedy tylko jeden. I jak się pojawi następny, na przykład na dół, to ten zniknie, pojawi się następny, tak? Można sobie ustawić więcej, tam też w opcjach ustawienia jest tych ustawień więcej, można sobie to poustawiać. Ten sygnał, jeżeli go wyłączę i tu mamy reset, przycisk resetu, to znika nam wszystko, tak? Mogę mieć, czyli sygnał się nie pojawia, ten sygnał się nie pojawia w tym momencie, nie będzie go na wykresie. Odznaczam, ponownie się rysuje. No i to, co mówiłem, w kontekście widzicie z spadku, przepiękne sygnały, kilka razy można było, bym brał, bo to jest ewidentnie dla mnie zmiana kierunku. Na pewno był brany, ten 100% był brany i ten tak samo był brany. Można sobie tak przestawić, że na przykład nie chcę, żeby baje pokazywał, więc wyłączam tu, robię reset i tego baja, co tu był, widzicie, już nie pokazuje. Nie miesza mi w głowie, tak? Jeżeli masz swoją strategię, masz ułożone, co szukasz, zrobiłeś rano analizę rynku i szukasz tylko sprzedaży, to wyłącz sobie tutaj te baje, żeby cię to nie mieszało. Tutaj macie dodatkową rzecz, to jest, może się ktoś zastanawiał, już tu mówiłem o tym, jak macie wejście, to też pokazuje historycznie, żeby sobie ocenić. Jeżeli miałeś wejście tutaj i masz taką pomarańczową linię, to co to oznacza? To oznacza, że cena uderzyła w take profit pierwszy, uderzyła w take profit pierwszy, drugi, który był tu, ma być przestawiony tutaj. Tak samo jeżeli jest wejście i uderzymy w take profit tu, to tutaj jest ten przykład właśnie. Jeżeli jest wejście, tak, to jest oczywiście potencjalne, że nie żadna, mówię, rekomendacja. Natomiast kiedy jest wejście tu, uderzamy w take profit pierwszy, od razu ma być stop loss przestawiony stąd na break even, tak? I to rysuje. I ta pomarańczowa linia wam rysuje, gdzie został stop loss uderzony z tej pozycji. Czyli tu widać, że był take profit pierwszy złapany, cena poszła do drugiego, zostało złapane, natomiast stop loss poszedł po wejściu, take profit tu, a jak uderzyło w dwójkę, to stop loss poszedł po prostu na take profit 1 i widać ewidentnie, że został tutaj uderzony, tak? Bo do take profitu trzeciego tutaj nam nie doszło, i się traduje i to się rysuje, no to tutaj zabezpieczę, tak? Jeżeli widzę, że rynek coś zawraca, no, zamykać i masz 3:1 wtedy, nie? Więc ta linia to rysuje. Czerwona linia rysuje stop lossa, tak? Czyli został walnięty stop loss. I też bez sensu, bo według mojego tradingu ja to bym miał profit, ponieważ jeżeli było wybite lub dojechane do dołka i patrzę na minutówkach w tym momencie, i to ja zamykam z ręki, tak? Nie czekam na stop lossa albo na break even, tylko tutaj biorę to. To jest bardzo ładny wynik. No i tu mamy właśnie sytuację, tą, którą mówiłem, czyli mamy niebieski trend wzrostowy, tak? Niebieski trend wzrostowy, czerwona kropka, strzałka, niebieska świeczka. Czy można sele zagrać? Odpowiedź mamy na wyższym time frame'ie, ewentualnie sobie przełączamy i no mówimy, oczywiście, że można było tutaj zagrać grubo na dół. Czy tutaj można było zagrywać baje po takim, czy to jest zmiana kierunku? Nie. To jest właśnie przykład, właśnie korekty, tak? Że będzie korekta, bo nie wynika to choćby z daily, tak? Daily od paru dni mówię o sprzedaży. Poprzednią daily niebieską miałbym, tak jak tu przed tą, i rysujemy się na piątce takie coś, no to próbuję wejść, jeżeli widzę, że to jest sens, tak? W tym momencie szukanie na siłę, bo ja chcę złapać dołek, bo mi się tam 5 razy w życiu udało, nie? To by było tyle, tak? Jeżeli właśnie chcemy teraz mieć, na przykład chcemy mieć, czy mamy włączone wszystkie sygnały, o, jest 5 pokazanych, ma być, ale to wejdę na minutówkę, żeby było widać te wszystkie. Oceniam, że na przykład dla mnie interesujące jest M30, tak? Że M30 była super, więc w kontekście jej, więc włączam sobie M30, to jest M30 i popatrzcie, co się dzieje tutaj z tymi sygnałami. Znikają, nie pojawiają się, tak? Bo zagrywam według M30, a M30 wcześniej była wzrostowa, więc to może być tylko korekta i dlatego tutaj nie szukałem wejścia. Dopiero kiedy mamy głębsze potwierdzenie, tak jak tutaj, wejście praktycznie take profit trzeci złapany jest, następne wejście 1:1 jest, to jest dopiero ten. Jeżeli tylko to trzeba sobie zrobić ocenę na time frame, czyli wejść na M15 i zrobić ocenę, ok, M15 jest super, włączam filtr M15 i zagrywam tylko sele, baje wyłączam, reset i pokazują mi się tylko setupy w kontekście tej
M15, tak? Wtedy nie musimy patrzeć cały czas tu, tylko dopóki to 15 minut się nie zmieni, to w ten sposób. To wam ma pomóc odsiać rzeczy, które mogą was po prostu denerwować. Ja praktycznie tego nie używam. Ja mam tak. Zrobiłem to, żeby mi nie zasłaniało wykresu. Także na temat sygnałów tych świeczek, tak, to by było tyle. Natomiast same techniki, jakby patrzenie na różne dodatkowe rzeczy, takie ważne, które jest, czy ta świeczka, czy ten młotek jest naprawdę ważny, czy nieważny, to tak jak mówię, to w czasie live'ów, jak będziemy mieć live'y, to będziemy sobie po prostu, będę tam zwracał uwagę, że na przykład czy według ciebie to miejsce jest super, tak? Pójdą tutaj dyskusja, jak to po prostu wygląda. No, także poczekam 5 minut. Jak nie będzie pytań odnośnie sygnałów tego, to mam nadzieję, że chyba łatwiej się tak traduje z sygnałami potencjalnymi, jak się tak traduje, tak? Chociaż też tak można tradować i ludzie tradują i żyją i zarabiają.